Uwierzylibyście, że Honda może zerwać z dziedzictwem, z tradycją? Przecież to jest coś, co się w ogóle w głowie nie mieści. A mówię o tym dlatego, że Transalp przez lata i przez wszystkie swoje generacje, od najstarszych 600 był zawsze tępym i takim troszkę nudnym, oczywiście najbardziej wiernym kompanem podróży, ale był takim trochę nudnym osiołkiem. No i właśnie, no i chyba właśnie przestał. Słuchajcie, zaledwie 2 lata temu Honda pokazała nowego Transalpa 750. Wskrzeszenie nazwy legendarnego, jednego z legendarnych modeli tej marki, jakby nie patrzeć. I chwilę później widzimy już jego odświeżoną wersję i lifting. Jak przyjrzycie się z zewnątrz, no to to, co zobaczycie, to jest nowa lampa i w zasadzie moglibyśmy na tym skończyć, bo mówiąc o ogólnym designie motocykla, niewiele się tu zmieniło. Wiem, pytaliście o design silnika i o to, co się zmieniło w silniku. W silniku nie zmieniło się nic. Pytaliście o tę pompę oleju, o miskę olejową, tą wystającą na spodzie. Nie zmieniło się, dalej tam jest. Kolektory dalej idą dołem i generalnie silnik mechanicznie zupełnie nie uległ zmianie. Notabene, mógłbym tutaj zacząć totalnie od marudzenia ten odcinek. Miałem po cichu nadzieję, że Honda jednak zdecyduje się na wprowadzenie jednego ze swoich systemów odnośnie zmiany biegów do tego modelu. Czyli albo DCT, albo i-klacza. Moim zdaniem i-klacz sprawdzałby się tutaj dużo lepiej. No i tego też nie ma. Jeżeli przyjrzycie się temu motocyklowi, jak on wygląda, też niewiele się zmieniło, oprócz właśnie czachy i oprócz przodu. Bo wiele osób narzekało, że ta lampa, która trafiła do pierwszego modelu, za bardzo przypominała CB500X, a z Transalpa można by było zrobić małą Afrykę Twin. No więc zrobili coś po środku, co nie do końca moim zdaniem przypomina design Afryki Twin, ale jest unikatowe dla tej platformy i dla tego motocykla. Więc to się zmieniło. Zmieniła się trochę owiewka, zmieniła się trochę aerodynamika tutaj dookoła. I na szczęście zmienił się system elektroniczny. Ale to, co najważniejsze, to to, że charakter trampka też uległ zmianie. 5 minut na temat technikaliów, na temat danych technicznych. Motocykl waży 210 kg, kanapa jest na 850 mm, silnik to jest dalej 750, oczywiście 2 gary w rzędzie, 270 stopni wykorbienie i dalej nie ma i-klacza. Ma za to fantastycznie działający quick shifter, dalej generuje 92 konie i dalej generuje około 70 Nm momentu obrotowego. Natomiast jedna z najważniejszych zmian, jaka pojawiła się w Transalpie na ten rok, to to, że przeprogramowali sobie silnik. Zmienili oprogramowanie silnika. Ile to ma wspólnego z najprostszym remapem, nie wiem. Natomiast faktem jest, że on odzyskał trochę życia. Jeśli chodzi o zawieszenie, generalnie jest to samo, choć zmieniono trochę setup, bo przód jest bardziej miękki, żeby lepiej jeździć w terenie. Największą zmianą, którą zobaczycie z punktu widzenia użytkowego, jest zmiana elektroniki. Dostajemy tutaj ładowany już teraz wszędzie do motocykli z tej, powiedzmy, średniej półki modelowej Hondy system z 5-calowym TFT, z trybami jazdy, więc mamy Sport, mamy Rain, mamy usery ustawialne i mamy wreszcie to, co w Hondzie no, zawsze było to taką solą w oku, czyli trudność ustawiania rzeczy. Tutaj wreszcie możemy w łatwy sposób wyłączyć kontrolę trakcji, możemy w łatwy sposób wyłączyć ABS na tylnym kole do jazdy terenowej i bardzo mi się to podoba. Oczywiście ten motocykl dalej niczego nie pamięta, więc jeżeli tylko wyłączycie kluczykiem go, no to szlak, to wszystko trafi. Natomiast wreszcie jest to takie fajne, dużo bardziej intuicyjne, bardzo przejrzyste. Ja lubię ten system. Oczywiście łatwo go połączyć też z interkomem, z telefonem itd., itd. Tutaj moim zdaniem jest naprawdę mega upgrade, bardzo duży kierunek naprzód, jeśli chodzi o nowego Transalpa. Nie macie się co natomiast spodziewać tego, że przybyło też takiego bogactwa pod tytułem tempomat. No bo nie.
Jedyne wytłumaczenie, jakie znajduję dla faktu, że w motocyklach tej klasy nie ma takiej rzeczy jak tempomat, która występuje w innych motocyklach, powiedzmy na podobnych platformach, no to tylko i wyłącznie cięcie kosztów i niechęć producenta do tego, żeby upchnąć tu wszystkie możliwe rzeczy, które totalnie mogłyby się tutaj znaleźć. Od strony ergonomii Transalp to stary, dobry znajomy, czyli motocykl bardzo taki średni, ale nie wiecie w rozumieniu średni, że słabo, tylko średni, że i ktoś wysoki odnajdzie się na nim zupełnie spoko i ktoś o moim wzroście 1,70 m da sobie z nim gabarytowo radę. 210 kg to jest gdzieś zupełnie spoko waga dla właśnie średniej klasy motocykla turystyczno-przygodowego, adventure'owego z nutką zacięcia terenowego. Jednocześnie 850 mm kanapa jest na tyle blisko ziemi, że jeżeli tylko troszeczkę się postaracie, to jesteście w stanie tymi nogami faktycznie sięgać podłoża i dawać sobie z nim zupełnie spoko radę. Jesteście w stanie fizycznie go ogarnąć. Sama kanapa już w pierwszej generacji tej 750 mi się podobała i uważam ją za całkiem fajną kanapę, fajnie wykonaną, jest dość wygodna, stosunkowo twarda, ale nic nie boli. I ja spędzałem kilka dni na Transalpie, no nie dzisiaj, ale w ogóle i pamiętam, że kanapa nie była najmniejszym problemem. Jeśli chodzi o odległość do kierownicy, tutaj też ci niżsi z Was docenią to. Jest całkiem fajnie, dość blisko. Te risery są mega duże, mega wysokie. Kierownica jest w komfortowym dystansie od nas i dzięki temu nie musimy się jakoś bardzo do niej nachylać, żeby nie łapać przeprostu na łokciach. Chłopaki, którzy są naprawdę bardzo wysocy, pewnie będą narzekali, że robi im się tutaj ciasno, no ale wtedy będziecie mogli pokombinować coś troszkę z kątem na kierownicy i pewnie ją troszeczkę od siebie odsunąć i też powinno być w miarę ok. Jeżeli chodzi o aerodynamikę, tutaj się nic za wiele nie nazmieniało. Co prawda, szyba jest z Durabio, czyli z tego ekoplastiku. Mamy nowy kanał wlotowy powietrza i powinno być tutaj nieco inaczej niż w starej wersji. Natomiast musielibyśmy mieć znowu motocykl poprzedniej generacji i obecny, żeby porównać to 1 do 1 w tym samym momencie, żeby ocenić tego typu zmiany. Same właściwości jezdne to już jednak jest kompletnie inna para kaloszy, a może nawet nie właściwości jezdne, co sam odbiór motocykla. Pamiętam, że kiedy odebrałem 750 tej poprzedniej generacji jakieś 2 lata temu na testy, byłem mega podjarany, że te 92 konie, wow, że to będzie szło, to będzie jechało, to będzie nie wiadomo co. No i nie było. Było Transalpem na wskroś, czyli motocyklem, który jest średni, który jedzie ok, pewnie będzie jechał po wsze czasy, ale nie generował żadnej frajdy. I właśnie pod tym względem myślę, że tutaj Honda zrobiła właśnie największy skok, największy progres, bo kiedy dzisiaj wsiadłem na tę odsłonę i tutaj rozmawialiśmy o tym właśnie remapie silnika, o tym, co oni mogli tu zrobić, bo mechanicznie zmieniło się naprawdę niewiele, a motocykl nagle zaczął dawać frajdę. On zaczął być chętny do zabawy, zaczął dawać, dokazywać. Nie ma problemu z poderwaniem go na gumę, nie ma problemu z dawaniem nim czadu w offie. Co prawda tego offu mieliśmy dzisiaj tylko kilka kilometrów, ale da się tym motocyklem nagle jechać czadowo. Ja pamiętam tego sprzed 2 lat, który był taki, tak, no jakoś to przejedziemy i wiecie, jakoś to będzie, damy sobie radę. A tym nie, ten nagle zaczął mieć ochotę do tego, żeby dawać czadu i żeby się nim pobawić, żeby zrobić coś więcej. Nagle te koła 21 i 18 cali zaczynają mieć sens. Nagle te 200 mm skoki zawieszenia też zaczynają mieć sens, bo jesteście w stanie tym motocyklem powywijać przynajmniej trochę i pobawić się nim troszeczkę bardziej. Więc jeśli do tej pory uważaliście Transalpa tylko i wyłącznie za coś, co Was zawiezie, nie wiem, do Rumunii, i tam, wiecie, zjedziecie na biwak, no to teraz nagle on zaczyna być dużo bardziej chętny do takiej fajnej zabawy.
Na asfalcie też każde odwinięcie manetki, czy w trybie user, jak sobie poustawiacie w trybie sport, dostarcza emocji. Dostarcza emocji, da się tym motocyklem naprawdę wreszcie bawić tak, jak ten silnik od początku powinien to oferować. Oprócz tego, ergonomicznie rzecz, którą zauważyłem, to jest konstrukcja wydechu. Przy poprzednim modelu idę o zakład. Ja sobie jeszcze to sprawdzę, albo ewentualnie wy mnie sprawdźcie odcinek o poprzedniej generacji tego motocykla. Wydech przypominał 1:1 to, co mieliśmy w CB500X i ja swoim butem opierałem stopę o heat shielda. Nie miałem w ogóle miejsca na prawidłową pozycję stojącą na tym motocyklu. To uległo zmianie. Pytałem Japończyków, co oni tu zmienili. Twierdzą, że nie wiedzą, nie bardzo się cokolwiek zmieniło, ale naprawdę tego miejsca nagle tutaj przybyło. Być może jest to trochę inaczej ustawiony podnóżek, ale moim zdaniem ten wydech wygląda inaczej, jest trochę odsunięty do tyłu, jest tam trochę węziej, nagle zrobiło się miejsca do tego, żeby wykorzystywać go faktycznie terenowo. I o rany, Honda wreszcie zrobiła motocykl, z Transalpa zrobiła motocykl, który zaczyna dawać frajdę i zrywa z tradycją trampków, trampiszonów, czyli takich kondoników, takich osiołków, zaczyna być zadziornym sprzętem. No i tak na koniec, bo nie ma sensu tutaj mówić za wiele o wadach i zaletach tego motocykla. Silnik wiemy, znamy, elektronikę już znamy. Tak naprawdę nie ma tutaj co roztrząsać. Chciałbym zarzucić Wam taki jeden temat i zastanowić się nad taką sprawą. Jeżeli dziś ten motocykl wygląda tak, jak wygląda i jeździ tak, jak jeździ, czyli dostarcza w sumie trochę tych emocji i oczywiście ma swoje ograniczenia i te zawieszenia bez regulacji, one w pewnym momencie, jak będziecie przesadzać, się skończą. Oczywiście nie ma tempomatu, no i to też jest jakiś tam minus. Jest taki, jaki jest, ok, nie roztrząsajmy. Natomiast rzecz, która mi przychodzi do głowy, to takie pytanie, dlaczego ten motocykl nie był taki od początku? I mam taką zuchwałą teorię na ten temat, że być może mógł być taki od początku, ale trzeba było sprawdzić, jak daleko od Afryki musi paść jabłuszko z napisem Transalp, żeby te motocykle oferowały różne poziomy doznań, a jednocześnie, żeby mogły być najlepszymi wersjami siebie. I wydaje mi się, że to, co dostajemy na 2025 rok, to jest właśnie najfajniejsza wersja Transalpa, który zachowa swój unikalny charakter takiego wszędołaza motocykla klasy średniej, ewidentnie nie podgryzającego niczego wysoko, ani jednocześnie nie będącego za blisko klasy niżej, powiedzmy klasy 500, bo oczywiście dostaniecie go na A2, ale to jest nieistotne. On zachowuje swój charakter tej klasy, w której chodzi, a jednocześnie zaczyna być lepszy i być może najlepszą wersją siebie. Słuchajcie, moi drodzy, ode mnie to tyle. Tak naprawdę czy o Transalpie, czy o NC750X, na których obydwu dzisiaj jeździliśmy, pewnie dostaniecie więcej później w ciągu sezonu, jak sobie wezmę na spokojnie na swoje prywatne testy. A tymczasem zapraszam Was do komentowania, co sądzicie o trampku. Kto z Was już ma Transalpa? Kto myśli o zakupieniu? Jeżeli macie poprzedniego tego dwulatka na przykład, to czy przekonuje Was pomysł podmianki na tego zmodernizowanego? Generalnie bijcie się w komentarzach i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, kochani, cześć. A ja zmykam już do Polski. Nara. Good fun! Phase 1 is complete. Yeah? We're still Phase alive. 1 is complete. We're still alive. All right. Oh!